Prosiliście o Training City, tak? No więc macie, tylko tak z około pół roku później. Miłego oglądania. W dzisiejszym filmie przede wszystkim skupimy się na części formy, którą robi zarówno Ciri, jak i Eskel. Ale pod koniec pokażę wam wskazówkę, która może wam się przydać przy robieniu gwiazdy z mieczem. Standardowo formę podzielimy na 3 części. Pierwsza część to młynek z 8 od dołu. Później będzie obrót oraz balans na nogach, a na sam koniec został skok. Druga część formy ma swoją alternatywną, łatwiejszą wersję, którą zajmiemy się na początku. Jednak musicie pamiętać o tym, że nie odwzorowuje ona w 100% oryginału, więc żeby forma wyszła tak jak w grze, musicie się nauczyć tej trudniejszej. Jest to forma liniowa, czyli poruszamy się tylko w kierunkach przód-tył. Żadne inne kierunki nas nie interesują, dlatego możecie sobie ustawić punkt, w którym zaczynacie oraz punkt, w którym chcecie skończyć i poruszać się tylko pomiędzy nimi. Aby wykonać część pierwszą, musicie się nauczyć młynka z 8 od dołu, o którym mówiliśmy w naszym wcześniejszym filmie. Ale krótko go wam przypomnę. Na początku, tak jak do zwykłego młynka, ustawiamy miecz poziomo, po czym możemy zrobić 8 od dołu, mocno zaznaczamy blok nad naszą głową i na sam koniec zrobimy przewrót mieczem. Tutaj to wszystko można zapleść. Jeśli ktoś nadal tego nie rozumie, no to tutaj pokazuję w szerszym planie. Jest to zwykły młynek, do którego dodajesz 8 z mieczem od dołu. Nie jest to nic trudnego, już o tym kiedyś mówiliśmy. Czyli robimy młynek i w momencie, kiedy miecz jest poziomo, dodajemy 8, po czym miecz ląduje nad naszą głową. I tutaj można to zapleść. Praca nóg w pierwszej części formy jest dość ważna, ale zarazem bardzo prosta. Zmieniamy naszą pozycję na prawą bądź lewą, w zależności od tego, po której stronie ciała znajduje się nasz miecz. Ustawienie nóg oraz bioder akcentuje dość dynamicznie zmieniającą się pozycję. Druga część jest jeszcze prostsza. Po wykonaniu 2 młynków zabieramy nogę do tyłu, czyli obracamy ciało o 180 stopni. Widzicie, tutaj staję plecami do kamery, po czym jestem obrócony twarzą. Miecz zabieramy do tyłu, w ogóle nie uginając łokci. Robimy młynek i prostą ręką z nad głowy zabieramy miecz do tyłu. Gdy przeciągamy miecz do tyłu, bardzo ważne jest to, aby był on cały czas poziomo i dopiero na sam koniec obracamy go ostrzem do góry. Po pierwszej części sekwencji miecz naturalnie ustawiony będzie ostrzem w dół, więc aby wykonać następne cięcia w formie, potrzebujemy ustawić go ostrzem ku górze. W przeciwnym wypadku nie miałoby to najmniejszego sensu, ponieważ uderzalibyśmy po prostu niewłaściwą stroną katany. Balans ciała odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Po zrobieniu kroku do tyłu powinniście cały ciężar ciała przenieść na tylnią nogę, tylko po to, aby móc się z niej odbić i kontynuować formę idąc do przodu. Jeżeli podczas zrobienia tego balansu na nogach lekko obniżycie swoją postawę, a wasze biodra zrobią coś w rodzaju elipsy, będzie wam dużo łatwiej się wybić, a cały ruch będzie wyglądał dużo płynniej. Oczywiście nie jest to niezbędne i bez tego forma również wygląda dobrze. Gdy już to opanujecie, możecie przejść do części trzeciej, czyli do skoku. Do wykonania tego skoku potrzebujemy momentum zarówno wertykalnego, jak i obrotowego. Dlatego, aby go zapoczątkować, potrzebujemy zrobić cios mieczem pod kątem około 45 stopni, co wprowadzi nas w ruch po okręgu. Jeżeli zrobilibyśmy cios czysto poziomo, to siła włożona w to cięcie w żaden sposób nie pomagałaby nam przy wyskoku, a jedynie przy szybszym obrocie. Z kolei jeśli cięlibyśmy prosto z góry na dół, energię tą można by wykorzystać do wyższego podskoku. Więc aby to połączyć, spotykamy się mniej więcej po środku i tniemy pod kątem 45 stopni. Aby obrót był dynamiczny, niesamowicie ważna jest praca całego ciała, a więc skręcamy się barkami, biodrami oraz wykonujemy odpowiednie kroki. Co do ustawiania nóg, to zaraz po wybiciu z powrotem obracamy swoje ciało o 180 stopni. Robimy krok do przodu ze swoją nogą oraz obracamy stopę w kierunku, w którym chcemy się obrócić. Pomoże nam to skręcić biodra oraz zapoczątkuje ruch obrotowy. Zaraz po zrobieniu kroku do przodu zaczynamy skręcać całe swoje ciało.
Jednocześnie podnosimy tylnią nogę oraz łokieć, aby móc wyżej wyskoczyć. Dodatkowo lądujemy na lewej nodze, a prawą dostawiamy tuż po wylądowaniu. Podczas wyskoku przede wszystkim wybijamy się z przedniej nogi, a łokieć i lewe kolano jedynie pomagają mu nadać momentu. Podczas podskoku w powietrzu zamieniamy nasze nogi. Możecie to sobie kilka razy popróbować i teraz dodać do tego tylko obrót, no i skok gotowy. Podczas podskoku obracamy się o 360 stopni, a więc zaczynamy i kończymy obrót, patrząc dokładnie w tą samą stronę. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałem tylko powiedzieć, że jeśli podobają Ci się nasze filmy i interesuje Cię to, czym się zajmujemy, nie zapomnij nas zasubskrybować, ponieważ bardzo nas to motywuje do tworzenia kolejnych filmów i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dalszej części materiału. Druga część formy jest znacznie bardziej zbliżona do oryginału, ale w zasadzie niewiele się w niej zmienia. Na początku zostaje młynek z ósemką od dołu, druga część zmienia się drastycznie, a podskok pozostaje ten sam. Formę zaczynamy w dokładnie ten sam sposób co wcześniej, czyli od młynka od dołu, tylko robimy go odrobinę krócej. Później obracamy się w dokładnie przeciwnym kierunku co do poprzedniej wersji, po czym robimy cięcie na krzyż i zostaje nam już sam skok. Wcześniej młynek powtarzaliśmy 2 razy. Tutaj będziemy powtarzać go coś około 1,5 raza, ponieważ robimy jedno pełne powtórzenie oraz drugie płynnie przechodzi w cięcie z nadgłowy z obrotem. Czyli normalnie robimy pierwsze powtórzenie, a zamiast drugiego robimy obrót w prawo zapoczątkowany ruchem z barku. Wcześniej obracaliśmy się w lewo, a teraz będziemy obracać się w prawo. W ten sposób wygląda tutaj praca nóg, czyli kończymy w pozycji, w której kończyliśmy wcześniej, tylko dochodzimy do tego w inny sposób. Jeśli chodzi o pracę rąk, to podczas obrotu miecz jest nieruchomy, jest nad nasze głowy dopiero gdy postawimy krok i wykonujemy cięcie. Teraz trzeba to tylko połączyć z ostatnią częścią formy. Kończymy z mieczem po lewej stronie ciała, a żeby wykonać balans na nogach powinien być on po prawej. Dlatego wykonujemy jedno cięcie po skosie i możemy kontynuować naszą formę. W zasadzie to by było na tyle. Jeszcze Wam pokażę, jak zrobić gwiazdę z mieczem, o której mówiłem na samym początku. Jeżeli jesteście z akrobatyki równie słabi co ja i nie potraficie zrobić gwiazdy na jednej ręce, to może Was to zainteresować. Oczywiście wygląda ona dużo mniej epicko niż ta z gry, ale myślę, że ujdzie. Jakby co, nie jest to mój wymysł, używa się tego w formach z kijem bądź włócznią w uszu. Więc myślę, że można uznać, że jest to trochę bardziej profesjonalne niż wygląda w moim wykonaniu. Ogólnie technika jest bardzo prosta. W momencie, w którym dłoń z mieczem dotknie ziemi, otwieracie ją, tak jak przy zwykłej gwieździe. Gdy dojdzie druga dłoń i cały ciężar ciała na niej spocznie, wtedy możecie dłoń zamknąć i chwycić miecz z powrotem. Więc gdy dotykamy ręką ziemi, otwieramy ją, gdy ciężar przechodzi na drugą, mogę z powrotem chwycić miecz, a potem wykonać jakieś cięcie. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o takiej nowej formie filmów. No i do zobaczenia w kolejnych.